czy jest luka mieszkaniowa, czy opodatkowanie pustostanów może w ogóle w jakiś sposób wpłynąć i poprawić ceny mieszkań lub czynsze mieszkań, co oznaczają dla nas podatki od kupna kilku mieszkań. Proszę nie łapać mnie za coś takiego, że okej, ja powiem coś, że coś rośnie, a wy mówicie, a u mnie w mojej miejscowości spada, albo ja powiem, że spada, a wy powiecie, że rośnie. To jest dość oczywiste, bo ja będę tutaj mówił o tym, co jest ogólnie w Polsce dostępne, czy też możliwe, jaka jest sytuacja w Polsce, a wasze lokalne rynki mogą zachowywać się odwrotnie niż ten ogólnopolski trend i nie ma w tym nic zupełnie dziwnego, bo tak to już bywa, że te lokalne, te miejscowości jedne idą w górę, drugie w dół i też nie jest powiedziane, że wielkie miasta idą w górę, a małe w dół, bo jak się spojrzymy na przykład na Stalową Wolę i Łódź, to możemy mieć wręcz odwrotne wrażenie. Od razu też przejdę do omówienia ankiet, bo na naszym kanale też zadałem kilka wam pytań i umieściliście odpowiedzi na te pytania, a to jest ciekawe, bo to mówi o tym, jak w ogóle wy postrzegacie rynek i być może czasami też niektórzy z was ulegają może takiej propagandzie, czy też artykułom, które prawdziwe dane interpretują nie zawsze poprawnie. Zapytałem się was na kanale, czy istnieje w Polsce luka mieszkaniowa, czy jest brak mieszkań. 42% respondentów odpowiedziało, że luki mieszkaniowej nie ma, a jeżeli jest, no to do 200 000 to dodatkowe 15% odpowiedziało. Dlaczego zatem u nas się buduje ponad 200 000 lokali mieszkalnych rocznie? Dlaczego ludzie budują, skoro tej luki nie ma? I tym się zajmiemy w tej audycji. Przy okazji też namawiam do w ogóle subskrybowania kanału. Jeżeli go jeszcze nie subskrybujecie, będzie miło. Teraz druga sprawa. Czy opodatkowanie pustostanu zwiększy podaż mieszkań? Nie, odpowiedziało 48% ludzi. Mało odpowiedziało 30%, czyli 78% uważa, że ten taki rządowy pomysł na opodatkowanie pustostanów, na obciążenie ich dodatkowymi opłatami, który zresztą jest dosyć skomplikowany, ale w sumie 78% z was uważa, że to w ogóle nic nie da, albo jeżeli coś da, to niewiele. Czy podatki od kupna kilku mieszkań zmniejszą czynsze albo czy zmniejszą ceny? Jeżeli chodzi o czynsze, 80% uznało, że opodatkowanie ludzi, którzy mają ileś mieszkań i kupują kolejne i kolejne, chodzi o ten pomysł na przykład kupowania więcej niż 5 mieszkań, nie da nic. 80% nie wpłynie to na czynsze, a na ceny 60%. Czyli jak gdyby to, co wy sądzicie o rynku nieruchomości i o tych nowych pomysłach rządowych, jest przez was odrzucane. Nie akceptujecie tego albo mówicie w każdym razie, dobrze, to nie da wiele, to nie będzie miało wielkiego wpływu. Czy tak jest? Zastanówmy się, ale może najpierw kilka takich danych, twardych danych o rynku nieruchomości, no bo warto jest chodzić po ziemi twardo. W 2021 roku wybudowano w Polsce 238 000 lokali mieszkalnych. Lokale mieszkalne według terminologii GUS-u to są zarówno te normalne lokale mieszkalne, jak i lokale mieszkalne w budynkach jednorodzinnych. A w budynku jednorodzinnym, przypominam, zgodnie z definicją budynku jednorodzinnego, może być jeden albo mogą być dwa lokale mieszkalne. No, może być też lokal mieszkalny i lokal użytkowy, ale to zostawmy. Mogą być dwa lokale mieszkalne w budynku jednorodzinnym. I w sumie nasza skala budownictwa w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w Europie plasuje nas chyba na pierwszym albo na jednym z pierwszych miejsc wśród krajów rozwiniętych i w Unii Europejskiej, więc wyglądamy całkiem nieźle, jeżeli chodzi o tą budowę. W
W dodatku, jak powiedziałem, 800 tysięcy mieszkań jest w tej, trochę ponad 800 tysięcy mieszkań jest w tej chwili w budowie. One się budują, one mają powstawać. Przy okazji od razu wrzucę wam też taki wykres, z którego łatwo zobaczycie i co ja ten wykres mówi. Ta kreska w dół, ja już pokazywałem ten wykres w jakichś innych filmach, ale ta kreska w dół mówi, że od jakiegoś czasu, już prawie przez 2 lata mamy cykl spadkowy, a na końcu to już w ogóle dramat, tutaj na końcu od sierpnia mniej więcej zeszłego roku, dramat w ilości rozpoczynanych nowych budów. To znaczy, że w Polsce nowych budów zarówno inwestorzy prywatni, osoby fizyczne, jak i deweloperzy nie rozpoczynają. Specjalnie wymieniłem te dwie grupy, dlatego że pozostałe budownictwo, no nie chcę powiedzieć, że jest nieistotne, ale jest tak znikome, że po prostu to za bardzo znaczenia nie ma, nie może mieć. No i teraz tak, mamy do czynienia z tym, to czy jest luka, czy nie. I widzę artykuły w prasie, gdzie, zresztą to śmieszne, bo to zawsze ten sam chyba redaktor z Business Insidera dowodzi, że w Polsce jest więcej mieszkań niż gospodarstw domowych i że w takim razie luki mieszkaniowej nie ma. Ale problem jest jeden. Rozmawiamy o nieruchomościach. I właśnie ten jeden z problemów, bo nieruchomości jako takie w ogóle są jednym z składników majątku, jednym ze sposobów inwestowania różnych, ale każdy sposób inwestowania ma swoje plusy i minusy. I jednym z takich minusów nieruchomości jest to, co tkwi wprost w ich nazwie. Są nieruchome. I nie można powiedzieć, że to, że w Polsce jest więcej lokali mieszkalnych niż gospodarstw domowych, to znaczy, że nasze potrzeby są zaspokojone. I to nie można powiedzieć z kilku powodów. Pierwszy to ta nieruchomość. Jest u nas migracja wewnętrzna. Ludzie z jednej części kraju przenoszą się do drugiej części kraju. Czasami przez cały kraj migrują, czasami trochę bliżej w ramach województwa, ale migrują za pracą. I jeżeli w jednych miejscowościach jest eksodus ludności stamtąd, to w skali kraju tam te mieszkania puste, niezamieszkałe obecnie są policzone jako pustostany, ale to nie oznacza, że w tych miejscowościach, do których ludzie migrują, gdzie się przenoszą, jest nadmiar mieszkań. Nie, tam jest brak. Czyli luki, to już wiemy pierwsze, że nie można luki tej naszej mieszkaniowej policzyć w prosty sposób, że my policzymy ilość gospodarstw domowych, policzymy ilość mieszkań w Polsce i nam wyjdzie, że luki nie ma. Tak nie jest. Również ten program o pustostanach. Dlaczego wyście bardzo słusznie powiedzieli, że opodatkowanie pustostanów z wielu z was, 78%, 47% nie, 30%, że mało, zwiększy podaż mieszkań. Uważacie, że opodatkowanie pustostanów nie zwiększy podaży mieszkań. Dlaczego nie zwiększy? No właśnie dlatego, że ta podaż, że te pustostany często występują tam, gdzie nikt nie chce mieszkać i ludzie by chętnie chcieli mieć lokatora, chcieli mieć nawet tego najemcę. Powiedziałem, że nie są tam, gdzie chcemy mieszkać te mieszkania, ale jest też wiele mieszkań w złym stanie technicznym. Lub są mieszkania démodé, po prostu w takich blokach, gdzie już nikt nie chce mieszkać i te pustostany będą trwały. Owszem, jest mała grupa ludzi, którym się pomyliło coś i zaczęli uznawać, że nieruchomości to się inwestuje tak samo jak w sztabki złota. To znaczy, że można kupić mieszkanie, bo mieszkanie jest kupić łatwo. Żeby kupić dobrą działkę na przykład, no to trzeba i jeszcze się nie naciąć, to trzeba troszeczkę, powiedzmy, ruszyć głową, trzeba znać prawo, nie naciąć się, nie kupić czegoś, co jest w ogóle jakiejś działki, która się nie nadaje do niczego, a
kupić mieszkanie, no to każdy kiedyś kupował mieszkanie i to mamy opanowane, więc niektórzy geniusze biznesu wymyślili w ten sposób, że oni kupią mieszkanie i będą trzymali i będą liczyli się z jego wzrostem ceny, w ten sposób ochronią swój majątek. Tak zwłaszcza robili ostatnio, kiedy oprocentowanie lokat było żadne, to w tym okresie jeszcze takim zaraz po-covidowym, oprocentowanie lokat żadne, mieli pieniądze, no to trzeba kupić mieszkanie. No ale przypominam z naszych poprzednich audycji, w ciągu roku ceny mieszkań w większości odsyłam do poprzednich audycji, chociażby do tej z Marcinem Drogomireckim, gdzie on wyraźnie pokazuje stabilizację cen w ciągu roku i spadek, jeżeli uwzględnimy inflację. Mało tego, jeżeli nawet byśmy uwzględnili inflację, to jak ktoś kupił mieszkanie w 2007-2008 roku, to chyba stracił, licząc do tego roku na samej wartości, bo mieszkań się nie kupuje po to, żeby one zyskiwały wartość, tylko jeżeli ktoś inwestuje, to mieszkanie powinien kupić w ten sposób, że ma to mieszkanie i je wynajmuje i ma dochód z tego mieszkania, w ogóle jakiś dochód z tej nieruchomości ma, bo jeżeli trzyma 10 lat to mieszkanie, to przez te 10 lat będzie i bez nic nie robił tam, to ma dużą szansę, że po pierwsze okolica stanie się gorszą, blok przestanie być modny po 10, po 15 latach, trzeba płacić ten tak zwany czynsz do administracji, ponosić koszty. To nie jest właściwy sposób inwestowania w nieruchomości. Są może inne, lepsze sposoby. I ci ludzie, którzy już widzą, że ich mieszkania nie drożeją, dlaczego je trzymają puste? Trzymają je puste, dlatego że się boją ustawy o ochronie lokatorów, która nie chroni wynajmującego albo chroni go słabo. Co ciekawe, zauważcie, że u nas ten wynajmujący, jeżeli jest osobą prywatną, to jest gorzej chroniony niż na przykład profesjonalny, ktoś, kto się profesjonalnie najmem zajmuje i wynajmuje mieszkania w tak zwanym wynajmie instytucjonalnym. To ten profesjonalista ma lepszą ochronę niż ta osoba prywatna, już nie mówię o zwykłym najmie, ale nawet w tym najmie okazjonalnym jest gorzej chroniony niż ten, który zajmuje się najmem instytucjonalnym. To jest paradoks. Ja uważam, że ustawę o ochronie praw lokatorów trzeba by zmienić, nie dlatego, żeby lokatorów gnębić, bo nie o to chodzi, tylko żeby była jakaś względna równość praw między ludźmi. Czyli tak, czy istnieje ta luka mieszkaniowa tak naprawdę? Nie bawmy się w artykuły prasowe, w artykuły z mediów. Powiedzmy sobie szczerze, że nie można powiedzieć w skali Polski całej, poważnie powiedzieć, w skali całej Polski, tak istnieje luka mieszkaniowa lub luka mieszkaniowa nie istnieje. Luka mieszkaniowa w jednych miejscowościach występuje, a w drugich nie występuje. I to na przykład też bardzo fajnie widać po cenach mieszkań i po tym, gdzie budują deweloperzy. Czasami są jeszcze ciągle takie miejscowości, gdzie cena, czy też koszt wybudowania przez dewelopera mieszkania byłby większy niż to, co można uzyskać na wolnym rynku za mieszkanie z rynku wtórnego. To raczej wskazuje, że w tej miejscowości to tak nie za bardzo mamy do czynienia z luką mieszkaniową, a tam, gdzie ta różnica jest dużo większa, no to tam widać, że jest popyt, więc jeżeli chcecie inwestować gdzieś, to trzeba po prostu sprawdzić daną miejscowość, czy w danej miejscowości rozwija się rynek pracy, czy ludzie tam chcą. I wrócę jeszcze raz do tego przykładu Stalowej Woli i Łodzi. Dlaczego ludzie w Stalowej Woli chcą mieszkać i dlaczego tam mieszkania są drogie? Mimo że jest to mała miejscowość, bo tam jest praca i być może tam będzie pracy jeszcze więcej. Wiecie chyba, co jest produkowane w Stalowej Woli, więc nadzieja na to, że ci ludzie będą mieli tam pracę, jest coraz większa. I teraz jeszcze ważna rzecz. Słuchajcie, mówimy tak bezrefleksyjnie o tym popycie. Ale co to jest popyt? Popyt to ma dwie części. To jest potrzeba posiadania, czyli ktoś chce mieszkać, chciałby mieszkać, poparta posiadaniem pieniądza. I to, że na przykład ja bym chciał
mieć, nie wiem, czy tam ktoś chce mieszkać w jakimś ogromnym mieszkaniu 400-metrowym, to on ma taką potrzebę, ale go stać na kawalerkę, to on nie tworzy popytu na te 400-metrowe mieszkania, a jak go nie stać nawet na kawalerkę, to nie tworzy żadnego popytu. Czyli mamy tak, jeżeli chodzi o potrzeby mieszkaniowe, no to te potrzeby mieszkaniowe w wielu miastach są, to mówiłem, są niezaspokojone. Ale jeżeli utniemy, tak jak teraz, jest trochę ucięty napływ pieniędzy, tych pieniędzy kredytowych, zobaczcie, to przy okazji wam pokażę, jak to się ucięło. Proszę. To jest akcja kredytowa do lutego zeszłego roku, dane według BIK-u. Końcówka to po prostu spadek, to jest ilość kredytów mieszkaniowych. Było tyle, a jest tyle. To jest 1/3. To jest w ogóle dramat ilości kredytowej. A kredyty, pieniądz kredytowy w 2021 roku był odpowiedzialny za ponad 60% transakcji. To znaczy on sfinansował 60% obrotu na tym rynku. 60%. Ale to znaczy transakcji było więcej niż 60%, bo przecież oprócz kredytu to ludzie mieli wkład własny. Poza tym pieniądz, mieszkanie, które kupili od kogoś klient kredytowy, a ten ktoś poszedł dalej i kupił mieszkanie za gotówkę, to już nie był policzony jako kredytowy, ale tak naprawdę ta druga transakcja była możliwa dzięki temu, że ten pierwszy nabywca dostał kredyt. No to tak potężny spadek akcji kredytowej oznacza obcięcie popytu w tej chwili, ale zakładam, że zgodnie z cyklem gospodarczym, bo przecież nic nie trwa wiecznie, te kredyty ruszą, pieniądze ruszą, nowe pieniądze zaczną płynąć. Zresztą banki się do tego przygotowują. Ja myślę, że przejdą na ofertę kredytów o stałym oprocentowaniu. Może nie przez 30 lat, ale przez jakiś czas będzie stałe oprocentowanie, przez dłuższe okresy, jakieś tak jak jest to na świecie. I wtedy ludzie będą sami się decydowali. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału na YouTubie, do pisania nam też w komentarzach, o czym chcecie, żebyśmy audycje robili, zadawania pytań. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, no to też zapraszam na Cement24, to jest strona ze szkoleniami o nieruchomościach, nie tylko dla pośredników, ale nie tylko dla pośredników i nie tylko pośrednicy z niej korzystają. No i też oczywiście zachęcam do wspierania naszego kanału. Wspierający zawsze w zamian za to wsparcie dostają dostęp do większej ilości treści, do czegoś ekstra, a nawet w niektórych wariantach, i tutaj już możemy sobie porozmawiać indywidualną, nawet jakieś takie indywidualne spotkanie na czacie możemy sobie, czy też online zrobić w ramach tego wsparcia. Dziękuję bardzo za udział w audycji. Dzięki, trzymajcie się, wszystko będzie dobrze na pewno. Hej.